Choć nie mamy zbyt wielu informacji o tym nagraniu, bo jedyne co wiemy to to, że zostało nagrane we Francji, to myślę, że warto je będzie zobaczyć. Pewnej nocy grupa przyjaciół wybrała się na przejażdżkę, żeby wypróbować nowy samochód jednego z nich. Nie spodziewali się jednak, że to nie prędkość przyniesie im największe emocje, a coś całkiem innego. Un peu quand même. Attends, non. Alors, je vais vous montrer comment faire. Alors, là vous voyez 70 km/h. Attention dans la petite descente, hop, on accélère un peu un virage là. Ça, oh, Là, ça va. ça c'est du moteur ça. 1,5 diesel. Et ça monte dans les tours, et ça monte, et ça monte. Un peu de ça. Et on va faire. Eh mec, c'est quoi ça? Quoi? Où? Quoi? Eh mec, c'est quoi ça? C'est quoi? Oh putain! Attends, fais demi-tour! Mais t'es malade ou quoi? Fais demi-tour! Fou quoi? W pewnym momencie zobaczyli na poboczu kobietę ubraną w białą suknię z głową schowaną we włosach. Oczywiście nie muszę wam mówić, że taka postać jest stałym horrorowym motywem, ale biorąc ich reakcję pod uwagę, ciężko jest założyć, że było to coś przygotowane przez nich. W pierwszej chwili kompletnie przerażeni tym, co zobaczyli, pojechali dalej, ale ostatecznie postanowili zawrócić i na wszelki wypadek sprawdzić, kim była tajemnicza kobieta. I jak już zapewne się domyślacie, po postaci, którą widzieli zaledwie kilkanaście sekund wcześniej, nie został nawet ślad. Możliwe, że autorzy nagrania sami padli ofiarą jakiegoś żartu, ale jeśli nie, to możliwe, że tej nocy spotkali na swojej drodze prawdziwą białą damę, czyli kobietę, która w tym miejscu niegdyś w tragiczny sposób straciła swoje życie. A jak już jesteśmy w temacie nocnych, samochodowych przejażdżek, to przypomniało mi się pewne nagranie nadesłane przez jednego z widzów. Tutaj również, tak jak w poprzednim segmencie, jechali nocą razem z kolegą i nagrywali krótki filmik. W pewnym jednak momencie stało się coś naprawdę dziwnego. W pewnej chwili w kadrze pojawia się coś, co wydaje się z ogromną prędkością przelatywać zaraz przed maską ich samochodu. Co ciekawe, nie widzieli tego na żywo. Nie było to odbicie żadnego innego pojazdu, bo było za ciemno. Nie były to wycieraczki, bo poruszało się za szybko i na pewno nie była to ręka żadnego z nich. Oczywiście nagranie nie jest straszne, ale jest idealne jako dodatkowa ciekawostka, bo co to mogło być? Ja naprawdę nie mam pojęcia, więc fajnie będzie, jeśli pogłówkujecie wspólnie w komentarzach i może uda nam się na coś wspólnie wpaść. No, chyba że ostatecznie było to coś, czego nie da się wyjaśnić. Drogi są pełne wypadków, a to oznacza, że na pewno znajduje się na nich wiele dziwnych rzeczy. Media społecznościowe są zalewane różnego rodzaju challenge'ami. Wśród nich pojawiło się pewne wyzwanie Rytuał Baby Blue, którego uczestnik musi trzymać ręce tak, jakby kołysał dziecko i skandować w kółko Blue Baby Blue. Są tacy, którzy uwielbiają te internetowe challenge i są również tacy, którzy wręcz nimi gardzą. Niemniej już kilka razy widzieliśmy naprawdę dziwne rzeczy mające miejsce podczas niektórych z nich. Tym razem będzie podobnie. Lupis Gamer to youtuberka specjalizująca się w testowaniu różnego rodzaju wyzwań, również tych o charakterze paranormalnym. I tym razem obrała sobie na celownik wspomniane przeze mnie wcześniej Baby Blue. Baby blue, blue baby, 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 baby blue, blue baby. ¡Ay, no! Espérate, Regina. No, tienes que hacerla de nuevo. No, mami, siento que me está, como que alguien me está agarrando en la espalda. No hay nadie atrás de mí. Siento como que alguien me agarra la espalda, te lo juro. O sea, siento los... Ay, ay, ay. No puede ser, Regina. Poco sí.
W pewnym momencie kobieta przestaje, mówiąc, że czuje się jakby ktoś za nią stał i ją trzymał. I choć nikt za nią nie stoi, to gdy zwrócimy uwagę na okno, jej odczucia nagle nabierają sensu. To jednak był zaledwie początek testu, a Lupis dobrze wiedziała, że musi przecież kontynuować. 1, 2, 3. Baby blue. Blue baby. 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 Baby blue. ¿Qué pasó, Regina? ¿Ya leíste? Ya terminé. Regina, no puedo mover los brazos. Demon, tíralo rápido. No puedo, Regina. Rápido, tíralo, Demon, si no se va a perder. Regina, no. Demon, tíralo. ¡Tíralo! Regina, me está dando mucha No, cabeza. tíralo, Regina. tíralo. Te lo juro, me Rápido, está, tíralo. me está saliendo Tíralo. grano. Regina. No, ¡Tíralo! no, tiro. ¡Para afuera! ¡La vámonos, al baño, rápido! ¡Oh! Regina, mira cómo son los brazos. ¡Oh, güey! Regina, me da un chorro de comezón en los brazos. ¿Lo hiciste 15 veces? Regina. To, czego wam nie powiedziałem na początku, to to, że podczas wyzwania można poczuć w ramionach dziecko, właśnie tytułowe Baby Blue. I wygląda na to, że w tym przypadku cokolwiek to było, udało się to przywołać. A przynajmniej tak właśnie twierdzi Lupis, która przysięga, że jej reakcja była w 100% autentyczna. I choć przychodzi do głowy nasz naczelny polski Challenge Master Dawid, to nie mnie to wszystko oceniać. Najlepiej będzie, jeśli napiszecie, co o tym wszystkim myślicie w komentarzach. Może sami kiedyś przeprowadzaliście jakieś wyzwanie i działy się jakieś dziwne rzeczy? Dajcie znać w komentarzach, bo na pewno każdy chętnie o tym poczyta, włącznie ze mną. Eric, twórca kanału Project Ghost, założył go w celu udokumentowania wszelkiego rodzaju dowodów związanych z szeroko rozumianym paranormal. Wiele z miejsc, które odwiedza samotnie, uzbrojony w podstawowy sprzęt do polowania na duchy, a jego relacje są naprawdę ciekawe. Tym razem rzucimy okiem na jego nocną, samotną wyprawę na cmentarz. Zgodnie z planem dokładnie sprawdził teren i wybrał dogodne miejsce w oczekiwaniu na 3 w nocy, bo jak wiemy to właśnie wtedy duchy, o ile są w ogóle obecne, są najbardziej aktywne. Ostatecznie Eric zadomowił się w przytulnym mauzoleum i gdy tylko wybiła godzina duchów, rozpoczął próby kontaktu. Can you please put this device in my hand? I am reaching out to you. Where are you? Can you please give me any sort of sign, sound, or perhaps turn my light off? Give me any sign that you are here, so I can continue talking to you. Did you hear that knock? Was that you knocking that door? Or the wall, or behind me? I can't tell from the echo. Whoa, whoa, what the hell? The door's just locked. Oh my god. Dude. Okay. It's okay. It's okay. Thank you for communicating with me. Okay. Calm down, Eric. It's okay. It's okay. Nothing's wrong. You're fine. Look at there's a camera right there. So that probably caught it. Oh my god, guys, I have everything in my hand right now. I'm not trying to panic. If it's a person, oh my god, I just heard a disembodied voice. Hello? Anybody here?
I come in peace. Okay. Oh shit, there's another mausoleum right here. I hope there's no one here messing with me. Hello? Anyone here? Oh my god. Guys. Okay. What the hell? Guys. What the hell was that? The door just shut again. I hope the camera caught it. Oh my god. Okay. Okay. Calm down, Eric. It's okay. Guys. I am here by myself and I'm losing my mind right now. Guys, you guys don't understand right now. Guys, this video's gonna be completely raw. Look, I'm sweating. God is the greatest. God, please protect me from all evil. I don't know what's going on. Fuck. Oh shit. There's no one out here. It's all me by myself. It's past 3. These lights are, turned on first. I'm not sure why they're turned on. It's past 3 in the morning right now. And I don't know why that door. Okay. Guys. I'm not gonna leave just yet. Gdy same z siebie poruszyły się drzwi, przerażony Eric automatycznie założył, że było to dzieło człowieka, ale jak sami widzieliście, był w tamtym miejscu całkiem sam. A przynajmniej był jedynym człowiekiem, bo istniała duża szansa na to, że było razem z nim coś jeszcze. Guys, I want to show you guys a cool spot I found. It's not over there, it's actually over here behind me. But guys, I'm here all by myself. There's no one here with me. I am losing my mind. So come with me and I'm gonna go ahead and show you exactly where I want to show you. I'm gonna go ahead. What was that? What was that? Oh my god. What was that? Shit. Oh my god. Dude, no. Oh my god. Okay, relax, Eric. You're out here by yourself. It's okay. Relax. I feel like I'm gonna get a lot of crap, but that's okay. I don't give a I'm scared. It's normal for a human being to react like this. There's no one right there. Oh my god. Dude, there's no one. Those were clear footsteps, bro. Oh my god, what the frick? Oh my god. What the fuck is that? Okay. Alright. Shit. Guys, I'm sorry. Guys, I am so sorry. I'm here all by myself. My light's flickering. The light is flickering for no reason. God is the greatest. Mówcie co chcecie, ale słysząc kroki zaraz obok nas i nie mogąc ustalić ich źródła, jest po prostu przerażające. A jak przecież dobrze widzieliśmy, nie dość, że nikt nie wchodził po schodach, to nikogo nie było na górnym piętrze. Co w takim razie było źródłem kroków? Cóż, całkiem możliwe, że cokolwiek to było, to udało się to nagrać. Przypatrzcie się teraz uważnie. I am shaking, guys. It's freaking cold. Okay. Alright, guys, damn. I'm coming back, I promise, I'm coming back. I feel very uncomfortable, and it's not safe for my... I don't feel good, guys. I feel nauseous, dizzy. Alright, guys. Okay, please bear with me. I'll be right back. I'm gonna go to the car real quick. Get my shit together. Alright, guys, so I've been sitting here, standing, nothing's happening. I've been quiet, I'm panicking. This is too much for me. I will be back. It's too much. It's too much for me right now to handle. And like... Czy zauważyliście to, co zobaczył autor nagrania? Gdy miał już opuścić cmentarz i skierował kamerę pod ścianę jednego z budynków, przez ułamek sekundy w kadrze możemy zobaczyć coś kompletnie czarnego. Coś, co pozostaje nieoświetlone nawet mimo światła latarki. Coś, co wydaje się obserwować go z ciemności. Nie wiemy, co to było. Niestety ten moment jest zbyt krótki, żeby dokładnie się przyjrzeć, ale nie możemy go za to winić, bo widząc coś takiego, każdy z nas natychmiast by stamtąd uciekł.
Autorką kolejnej sprawy jest Tasha, mieszkająca wraz z mężem i dziećmi. Historia podobna do wielu innych. Młoda rodzina wprowadziła się do starego domu i po pewnym czasie zaczynają się dziać niewyjaśnione rzeczy, a wszystko zaczęło się od powiadomienia z kamery przy drzwiach. Kamera frontowa wykryła ruch, tylko że nikogo przed domem nie było. Ale czy aby na pewno? Tasha twierdzi, że na nagraniu słychać kroki i szepty. Przyznam się, że ja nic takiego nie słyszę, ale może wy macie lepszy słuch. Tak czy inaczej, według autorki, coś tam jednak było i z czasem dostało się również do środka. Podczas jednej z kolejnych nocy Taszę obudziło stukanie. Najpierw w korytarzu, a zaraz potem w sypialni, choć oprócz niej znajdował się tam tylko jej śpiący mąż. Ale to był tylko początek, bo aktywność szybko zaczęła się nasilać. See, and you think I'm crazy. The first time I'm here by myself, there's a picture on the floor, and it just... Trzaskające z taką siłą drzwi sugerowały, że coś naprawdę silnego i potencjalnie niebezpiecznego znalazło się w jej domu, ale mimo to nieustraszona Tasha postanowiła nawiązać kontakt. If there are any spirits here tonight, tell me, does this sound like Shakira? Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać. I mimo, że Tasha starała się na całą sprawę przymknąć oko, to nie podlegało wątpliwości, że działo się coś dziwnego. Trzaskające drzwi, niewyjaśnione dźwięki, stukanie, poruszające się samoczynnie przedmioty, to wszystko wskazywało na obecność bardzo silnego poltergeista. Co ciekawe, nie tylko ludzie zdawali sobie sprawę z nowego lokatora. Why are you running? Tasha zauważyła, że jej psy wyraźnie bały się przebywać w niektórych pomieszczeniach, a jak wiemy, psy widzą i czują dużo więcej niż ludzie. Zwierzęta czasami zachowywały się wręcz tak, jakby dosłownie widziały coś przed sobą i chciały bronić właścicielki. W obliczu wszystkiego, co się działo, kobieta powoli zdawała sobie sprawę z tego, że z czymkolwiek ma do czynienia, to może być czymś naprawdę złym. I o ile to, czego doświadczali na co dzień, mogło przestraszyć, to to, co pewnej nocy uchwyciła kamera, było już naprawdę przerażające. Gdy tylko zobaczyli to nagranie, postanowili wezwać specjalistów, aby dowiedzieć się, z czym tak naprawdę mają do czynienia. Wyniki śledztwa przeprowadzonego przez Ghost Hunterów wskazywały na więcej niż jednego ducha, a największą aktywność zarejestrowali w salonie. Okazało się jednak, że sprawa jest dużo bardziej złożona niż zakładali, więc badacze obiecali, że przyjadą raz jeszcze i zajmą się problemem dokładniej. Póki co pozostaje nam czekać, ale sytuację możecie śledzić na bieżąco na jej profilu. Link znajdziecie, tak jak zawsze, w opisie. Kolejne nagrania zostały udostępnione w mediach społecznościowych przez Whitney, hodowczyni koni, która posiada sporą stadninę zlokalizowaną z dala od innych wsi.
Kobieta pewnego dnia zauważyła dziwne, ciężkie do wyjaśnienia zachowanie swoich koni, które nagrała i udostępniła w sieci. Come up! No! What the fuck? You better get him going then. Let's go! Pacey! What the fuck are you guys staring at? I'm gonna be stuck here by myself. Well, okay then. Dosłownie wszystkie konie przestały jej słuchać, jednocześnie wpatrując się w coś, czego ona nie widziała, a zaraz po tym nerwowo uciekły. Jak przyznała sama autorka, było to naprawdę dziwne, bo mimo, że zajmuje się tymi końmi od wielu lat, to nigdy jeszcze czegoś takiego nie doświadczyła. Nie była to jednak jednorazowa sytuacja, a zaledwie kilka dni po tym stało się coś jeszcze dziwniejszego. What the fuck? No. Jak przyznaje Whitney, była wtedy sama. I oczywiście po tym wydarzeniu natychmiast pomyślała, że ma do czynienia z jakimś dzikim i agresywnym zwierzęciem, co by zresztą również tłumaczyło reakcję koni i to by miało sens, gdyby nie jeszcze dziwniejsza sytuacja niewiele później. Jesus. To doświadczenie było już naprawdę dziwne i ciężko to przypisać do jakiegokolwiek dzikiego zwierzęcia. Jesus. Wiele osób komentujących te nagrania sugerowało, że kobieta być może znalazła się na celowniku Skinwalkera, który powoli, ale skutecznie zbliża się do niej coraz bardziej, cierpliwie wyczekując na odpowiedni moment. Stadnina Whitney znajduje się daleko od cywilizacji, więc nie możemy takiego scenariusza wykluczyć. Pozostaje mieć nadzieję, że wkrótce zobaczymy więcej niepokojących nagrań, a póki co możecie trzymać rękę na pulsie, obserwując jej profil. Link znajdziecie, tak jak zawsze, w opisie. I na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam za obejrzenie odcinka. Widziałem, że pojawiło się ostatnio sporo komentarzy na temat odcinków ze strasznymi historiami, a że dawno takiego odcinka nie było, to przygotuję taki dłuższy, być może nawet godzinny. Wiem, że te odcinki nie cieszą się największą popularnością, ale chciałbym mimo wszystko co jakiś czas wykonać ukłon w stronę ludzi, którzy lubili tych historii posłuchać. Przy dobrych wiatrach odcinek pojawi się w przyszłym tygodniu na kanale. Tak myślę. No i oczywiście, jak zawsze, dziękuję również wszystkim zacnym wspierającym, których wsparcie pozwoliło mi wykopać ogromną dziurę w ziemi i dokopać się do cywilizacji żyjącej wewnątrz naszej planety. Aktualnie staram się ich zwerbować do naszego alpaczanego kultu, ale póki co rozmowy jeszcze trwają. W najgorszym wypadku będziemy musieli użyć siły, ale to dam Wam jeszcze znać. A tymczasem czas się już pożegnać. Do usłyszenia już w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.